Dobra, słuchajcie, to jest rondo, o którym Wam mówiłem. Tam jest wylot tunelu. Ten tunel to oczywiście jest droga między Brianconem a Susą i to jest zaraz za granicą francusko-włoską. Od tego ronda odchodzi droga do Susy na dół, a tutaj z kolei w kierunku na Klawierę. Klawierę leży na wysokości mniej więcej 1750 metrów nad poziomem morza. Jest to miejscowość uzdrowiskowa, letniskowa, wczasowa. Oczywiście narty, góry, wszystko po prostu tutaj jest w zasięgu ręki. Są wytyczone szlaki, są miejsca wspinaczkowe, są wyciągi, które nas ewentualnie dowiozą. I co najciekawsze, najwyższy szczyt, jaki mamy tutaj do zdobycia, to jest ponad 3000 metrów. To jest właśnie tam daleko w oddali. Znaczy oczywiście z tej perspektywy widać, że ta góra przez kamerę, widać, że po prostu jest to dalej, jest ten szczyt zdecydowanie bliżej. A to jest z kolei punkt, o którym mówiłem, w którym można właśnie wykupić albo bilet tutaj na ściankę wspinaczkową, na przejście przez wąwóz, założyć uprząż, wypożyczyć tą uprząż i takie podstawowe szkolenie właśnie na takiej, jak to się mówi u nas, ośla łączka, no to będzie chyba ośla drabinka. A przejdźmy, tam widać w oddali właśnie leżące uprzęże, gdzie po prostu wchodzimy na to miejsce. Pan pomaga, instruktor pomaga po prostu zapiąć tą uprząż dla osób, które po prostu robią to pierwszy raz. A tutaj z kolei jest tablica, na której jest pokazane, co tutaj możemy osiągnąć i dokonać. No, cały czas jest tutaj tym miejscem zainteresowany. I tak, ten szczyt, o którym mówiłem, to jest Mont Haberton i to jest 1130 metrów nad poziomem morza. Klawierę jest pokazane tutaj, to jest 1750 metrów i od tego są pokazane szlaki po prostu na Przełęcz, na Bartę, na Altę, na Basę i to jest mniej więcej tak 1630, od tego zaczyna miejsca się czerwony szlak do Bateria Basia 1910 metrów, czerwony szlak idzie, później możemy wybrać sobie albo idziemy granią, albo łatwiejszym zielonym przejściem. To jest tutaj. Na Bateria Alta to jest już 2208 metrów. Mamy miejsce na wytchnienie i co ciekawe, tu jest pokazany zielony szlak na 2670 metrów. Dopiero grani się zaczynają na MHBeron od 2670 do 330 i tutaj idzie czerwony szlak. Co Wam powiem ciekawego jeszcze o tej miejscowości? Nie jest to kurort taki przerośnięty, w tym sensie, że nie ma tutaj strasznie dużo po prostu turystów. Tu nie ma takiego zatrzęsienia, tu jest cisza, spokój. Jest po prostu, to nie jest Gubałówka, to nie jest Zakopane. Tu naprawdę są fajne atrakcje. A przejdziemy za chwilę do punktu. To jest pokazane zdjęcie właśnie przejście nad kanionem. To jest, tu jest właśnie, pokazują, właśnie Pan po prostu pomaga zapinać uprząż. No zawsze są przy tym żarty, normalna sprawa, ale czasami się robi to zwyczajnie po prostu pierwszy raz w życiu i taka pomoc jest nieodzowna. A za chwilę ten Pan pójdzie właśnie tutaj na tą naszą oślą łączkę. To znaczy będzie po prostu uczony, będzie chodził po tym mostku, który tutaj jest. Karabinczyki będzie miał zapięte na tej linie i będzie uczył się po prostu przekładać z miejsca na miejsce karabinczyki. Karabinczyki są dwa, dlatego że jeden trzyma na stałe, drugi przepinamy. Potem ostatni przepinamy na przód, żeby przejść na kolejną
na kolejną po prostu linę. A pełne wyposażenie, tu jest właśnie w tej chwili pani zapinana, dwie uprzęże na uda, pas i klamra. Tutaj widać właśnie klamry, które są dwie i na tych klamrach po prostu, gdyby nam się coś stało, to zwyczajnie na tych klamrach wisimy. Tu jest miła pani, która też właśnie Polonia. Ciao Polonia! Grazie. Tutaj widać po prostu, jak dużo jest uprzęży, które po prostu są tutaj potrzebne. Koszulki oczywiście, hełmy, jakieś gadżety, nawet proszę, są magnesy. Grazie. A tutaj przechodzimy dalej. Zaczyna się po prostu szlak. Tu na zielono. Idziemy do barierki po wykupieniu biletów. Tam była cena 175 euro z klamrami, z wypożyczeniem klamr. Tam widać w oddali mostek, po którym się przechodzi. To właśnie do tego była ta nauka na tej oślej naszej łączce. Przejdę teraz w inne miejsce, ale tam jest półka, którą i możemy albo w tą stronę, albo w tą stronę, a tam z kolei przed nami widać na skraju, gdzie skale są wkute po prostu kotwy, po których po prostu idziemy i wchodzimy do tamtej dziury. Ta dziura to jest grota. Przechodzimy przez tą grotę w lewo, tam widać takie jakby powykuwane okienka i dostajemy się z powrotem do tamtego miejsca. Czyli możemy to pokonać albo górą, albo dołem. A z kolei przejdę do innego miejsca, żeby pokazać to z trochę innej perspektywy. To jest punkt. No wychodzi, że nie mam wprawy jeszcze do takiego kręcenia, jak Wam pokazuję. Ale co zrobić? Trzeba się powoli uczyć po prostu wszystkiego. Ten punkt nazywa się Pont Tibetanu. Oczywiście z Tybetem nie ma to nic wspólnego, ale zwyczajnie jest po prostu taka nazwa tego punktu, który świadczy takie usługi. Przejdę do innego miejsca, żeby pokazać Wam to po prostu zwyczajnie z innej perspektywy. Na chwilę zrobię pauzę. No dobra. I jedziemy od nowa. Proszę bardzo. Tu jest kanion. W dole płynie strumień, potok. Słychać go wyraźnie. Tam jest między sosnami jest nasz mostek. Tu widać troszeczkę wyraźniej to punkty, do których się schodzi. No wcześniej mogłem się za to zabrać, dlatego że byli po prostu ludzie, którzy po tym się zwyczajnie wspinali. A teraz tego nie ma. Jesteśmy na 1750 metrów nad poziomem morza. Wieje taka, że tak powiem, halna bryza. 25 stopni, nie ma 40 stopni ciepła, jest zwyczajnie 25 stopni. Te skały po prostu oddają nam trochę chłodu. Tak to na tą chwilę wygląda. Dobra, przejdę troszeczkę. Przemieściłem się troszeczkę w inne miejsce. Trochę lepiej widać ten wodospad. Trochę lepiej widać tam na samym dole, przy tym potoku. Widzicie pewnie schody. Ja je stąd widzę. To jest dół. Na samym dole są schody. Na wyżej jest z kolei wiszący most, po którym właśnie przechodzi dwójka naszych grotołazów. I u góry jest trzeci, całkiem taki wysoki most. Tak to wygląda. Tak to wygląda. A teraz rzucę Wam perspektywę na klawierę.
A tam po lewej stronie na ekranie, po lewej stronie, ten szpiczasty szczyt, to jest właśnie nasz szczyt, który Wam pokazywałem z ilustracji. 1130 metrów na poziomie morza i można wejść na niego o własnych siłach i nie wymaga to, że tak powiem, nie wiadomo jakiego doświadczenia. Proszę bardzo, to jest miejscowość Klawierę. Tak jak mówię, nie jest przepełniona, nie przepychamy się tutaj. Stąd z tego punktu jest duży parking, jest bardzo dużo miejsc parkingowych i bardzo dużo turystów. Jest ich sporo, ale nie tak jak na Gubałówce. Przejdziemy z parkingu. Są fajne hotele, są fajne miejsca noclegowe. Wcześniej pokazywałem Wam film z centrum Klawierę, z placu. To było takie miejsce, gdzie spokojnie mogłem po prostu kręcić, dlatego że nie było kwaru. Te domki są bardzo urocze. Skały są fajne. Widać, że jesteśmy wysoko, dlatego że szczyty to jest sama skała. Tak jak widzimy, sosna jeszcze dokądś tam dochodzi, później jest reszta jakiejś tam kosówki i ta skala. A w punkcie oczywiście spytałem, czy mogę kręcić. Od tego po prostu zacząłem. Czy mogę grać film YouTube. A że to jest zarazem też mój debiut, to mam nadzieję, że się to zwyczajnie spodoba. Proszę bardzo. Panorama dookoła. Tak to wygląda. Jest to Klawierę. Gdy lecimy od Francji, od Briancona w kierunku na Susę. Klawiera jest miejscem takim przygranicznym. Pierwszy wylot z tunelu wkręcimy w lewo, jesteśmy w Klawierę. I to będzie chyba dzisiaj na tyle. Miłego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego, cześć.